Platforma Delta pozwala studentom śledzić stopień ukończenia kursów, pod warunkiem, że wykładowcy, którzy tworzyli te kursy, włączyli taką funkcję w kursach i skonfigurowali odpowiednio wszystkie elementy kursu, które mają być monitorowane. Informacja o tym, w ilu procentach dany kurs jest ukończony przez studenta, jest mu wyświetlana na jego kokpicie przy kafelku z danym kursem. Kiedy student wejdzie do tego kursu, będzie widział przy poszczególnych elementach kursu odznaczone, jeśli dany element ma uznany za wykonany. Oczywiście w zależności od tego, o jakim elemencie kursu mówimy, mogą być różne warunki ustalone przez nauczyciela, które spowodują, że dany element kursu będzie oznaczony studentowi jako wykonany. W przypadku quizu może być to na przykład konieczność rozwiązania quizu albo konieczność rozwiązania quizu przynajmniej z jakimś konkretnym wynikiem. W przypadku forum dyskusyjnego może to być na przykład konieczność napisania jednej czy kilku wiadomości na danym forum. W przypadku materiałów być może wystarczy zajrzenie do danego materiału. Może też nauczyciel zdecydować, że student będzie mógł samodzielnie kliknąć przy danym elemencie kursu i zaznaczyć go jako wykonany, przez co będziemy promowali poniekąd autonomię studenta i będziemy zdawali się tak naprawdę na jego decyzję, kiedy on czy ona uzna, że ten element kursu jest już zrobiony. Widzieliśmy, jak ta funkcja wygląda w przypadku widoku studenta. Zobaczmy teraz, w jaki sposób nauczyciel ma skonfigurować tę funkcję. Przede wszystkim musimy się upewnić, że w kursie wchodzimy w edycję ustawień kursu i upewniamy się, że w kursie jest włączona funkcja śledzenia ukończenia. Jeśli tak, to dodając dowolne elementy kursu, oczywiście najpierw musimy włączyć tryb edycji i w momencie, kiedy dodajemy dowolny element kursu, czyli na przykład dodajmy sobie stronę, na dole formularza z właściwościami tego elementu mamy sekcję ukończenie aktywności. I tutaj standardowo zaznaczona jest opcja, że studenci mogą samodzielnie, ręcznie oznaczyć daną aktywność jako ukończoną. Możemy wyłączyć całkowicie wykrywanie ukończenia jakiejś aktywności, jeśli na przykład tworzymy materiał czy ćwiczenie, które nie ma wpływu tak naprawdę na wykonanie całości kursu, czyli nie chcemy, żeby się wliczało do tego śledzenia ukończenia całości kursu, to wtedy wyłączamy w danym elemencie kursu wykrywanie ukończenia, albo możemy włączyć wykrywanie ukończenia na podstawie warunków ustalonych przez prowadzącego. I w zależności od tego, jaki rodzaj elementu dodajemy do kursu, te warunki będą różne. Zobaczmy, jesteśmy w tej chwili w trakcie dodawania strony, więc tak naprawdę jedynym warunkiem, który możemy zdefiniować, jest to, że student musi zajrzeć do tej aktywności, czyli musi zajrzeć na tą stronę i już będzie oznaczona jako wykonana. Jeśli byśmy dodawali quiz, to wtedy w sekcji ukończenie aktywności możemy ustalić warunki specyficzne dla quizu. Czyli na przykład student musi otrzymać ocenę. Albo jeśli włączymy, że student musi otrzymać ocenę, to mamy też możliwość dodatkowo wymagać progu zaliczeniowego. Czyli student nie tylko musi otrzymać jakąkolwiek ocenę, bo uwaga, 0 to też jest ocena, ale musi otrzymać ocenę, która jest przynajmniej oceną taką, którą zdefiniowaliśmy w sekcji ocena tutaj jako próg zaliczeniowy. Możemy też wymagać minimalnej liczby prób, czyli jeśli do naszego quizu student może przystąpić wiele razy, to możemy wymagać, że ten quiz będzie oznaczony jako wykonany dopiero wtedy, jeśli student przystąpi do niego przynajmniej 2 lub przynajmniej 3 razy. Oczywiście to będzie miało uzasadnienie wtedy, jeśli taki quiz ma pytania losowane z jakiejś większej puli.
No i chodzi nam o to, żeby student jak najbardziej przećwiczył te pytania kilkukrotnie, a nie tylko podszedł do tego quizu raz i koniec. Jeśli w quizie mamy ograniczoną liczbę podejść, czyli student ma możliwość przystąpić do quizu na przykład tylko 2, 3 lub 4 razy, to może się okazać, że podchodząc nawet te 2, 3 lub 4 razy, student nie uzyska progu zaliczeniowego, więc dodatkowo możemy zaznaczyć opcję, że w takim przypadku, jeśli student nie uzyska progu zaliczeniowego, to jeśli wykorzysta wszystkie podejścia, to tak czy inaczej ten quiz będzie mu oznaczony jako wykonany. Dla porównania zobaczmy jeszcze, jak te warunki by wyglądały w przypadku, gdybyśmy dodawali forum dyskusyjne. W przypadku forum możemy oczywiście ustalić warunek, że student musi zajrzeć do forum. Możemy wymagać oceny albo oceny za wypowiedzi pojedyncze w tym forum, albo za całość forum. Możemy wymagać opublikowania przez studenta określonej liczby wypowiedzi, przy czym mogą to być dowolne wypowiedzi, albo wypowiedzi rozpoczynające dyskusję, albo wypowiedzi w wątkach, które zostały przez kogoś innego rozpoczęte. Jak zobaczyliśmy, każdy rodzaj elementu w kursie ma swoje własne specyficzne kryteria, warunki, które możemy ustalić po to, żeby oznaczać ten element kursu jako wykonany przez studentów. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że nie zawsze powinniśmy we wszystkich elementach kursu włączać śledzenie wykonania. Przykładowo, forum konsultacje jest rzeczą absolutnie nadobowiązkową. Studenci mogą zadawać pytania, ale nie muszą, prawda? Więc jeśli nie chcemy śledzić udziału w tym forum jako jedno z kryteriów ukończenia kursu, to w tym forum dyskusyjnym nie powinniśmy włączać śledzenia wykonania. Tak samo jeśli dodajemy etykiety do naszego kursu, na przykład wyróżniające jakieś strefy czy części modułów, też przy nich nie powinniśmy włączać śledzenia wykonania. Co oznacza, że podczas edycji takich elementów w sekcji ukończenie aktywności powinniśmy przełączyć tę opcję na nie wykrywaj ukończenia aktywności. Na koniec sprawdźmy jeszcze, skąd my, jako prowadzący kurs, możemy wiedzieć, kto które elementy kursu ma oznaczone jako wykonane. Widzieliśmy, jak to wygląda w przypadku studenta. Student ma taką informację na kokpicie, ile procentowo kursu ma wykonane, i również przy każdym zadaniu ma odhaczone, jeśli dane zadanie wykonał, spełnił warunki, które są dla danego zadania ustalone. Natomiast my, jako prowadzący, musimy wejść w menu Administracja w sekcję Raporty i tutaj wybieramy opcję ukończenia aktywności. I w tym miejscu mamy tabelę pokazującą wszystkich studentów. W przypadku tego kursu jest tylko jeden student, Jan Kowalski. Widzimy również wszystkie aktywności w kursie i na przecięciu mamy informację, kto które aktywności ma już oznaczone jako wykonane.